Witam z Aten. Oczywiście tutaj nasza przygoda trwa. I słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że pokażę Wam kilka takich moich tutaj ścieżek, które uważam, że są bardzo pomocne, jeśli chodzi o po prostu spacer po Atenach, zwłaszcza tutaj po place, po centrum, bo zapewne tutaj większość czasu będziecie spędzać. Więc jesteśmy tutaj pod Akropolis Muzeum. Teraz mamy weekend, jest sobota. My mamy jakieś plany dopiero na popołudnie, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam właśnie, jak tutaj poruszać się po tej place. Moim punktem startowym jest Muzeum Akropolis i tutaj, że tak powiem, od tego placyku tutaj ten spacer się zaczyna. Oczywiście Wy możecie sobie wybrać dowolnie, ale myślę, że większość osób tutaj będzie przyjeżdżała metrem, a metro znajduje się właśnie tutaj przede mną. I wtedy stąd zapewne będziecie wyruszać na Akropol, czy na wszystkie inne atrakcje, które tutaj są. Tutaj już na górze widzicie, przede mną jest Akropol, także za chwileczkę dojdziemy i Wam pokażę. Mamy metro, które jest przy Akropolu. I słuchajcie, to metro, główna stacja to jest Syntagma i z tej Syntagmy tak naprawdę możecie jechać i na lotnisko tutaj, i możecie jechać w kierunku morza, w kierunku Pireusa, także tych opcji jest dosyć dużo. Możecie się przesiadać na tramwaj. No my korzystamy prawie codziennie z komunikacji miejskiej. I jak to wygląda? Kupujemy sobie bilet. Dzisiaj też muszę kupić kolejny bilet na kolejne 5 dni. Bilet jest ważny jak dzisiaj mamy sobotę, to równie dobrze mogłabym już go użyć od godziny 001 i w tym momencie korzystam przez 5 dni do 23:59. Za każdym razem, jak będziecie kasować bilet, to na wyświetlaczu pojawi Wam się data, kiedy się kończy. Po prostu kiedy bilet jest ważny, ale jest to 5 pełnych dni. Nieważne, o której godzinie kupiliście, o której ruszyliście, 5 pełnych dni. Okej, to słuchajcie, tutaj już jesteśmy pod pod Akropolem. Możecie sobie przejść tam kawałeczek dalej, są kasy biletowe. Ja Wam może pokażę i wrócę do tego miejsca, z którego chcę dalej iść na plakę. Tak naprawdę są dwie opcje. Tą drogą, którą teraz idziemy, ona obkrąża cały Akropol. I przechodząc tak dookoła, możecie iść tym deptakiem na wzgórze Filipapos. Tam oczywiście jest przepiękny widok. Jeszcze się tam wybierzemy, więc Wam dokładnie pokażę. A dzisiaj patrzcie, kolejka do wejścia na Akropol jest bardzo duża. Bardzo duża. My tutaj nie idziemy dzisiaj. My sobie schodzimy i idziemy tą uliczką jakbyśmy szli, tak jak chciałam na początku. Tylko chciałam Wam pokazać po prostu, jak dużo osób dzisiaj czeka, żeby wejść na Akropol. Tak jak widzicie, stamtąd przyszliśmy, dokładnie stamtąd. Tutaj mamy metro, zresztą widać tam znaczek metra. I żebyśmy sobie poszli w kierunku plaki, to najlepiej po prostu idź sobie tą drogą. Tutaj zobaczycie, jest pełno straganów pootwieranych. Oczywiście cały czas. W lutym też było otwarte. I spokojnie tędy możecie przejść. Jest taki moment, gdzie jest bardzo tłoczno. Tam dalej robi się luźniej. Ja przejdę, pokażę Wam, jak to wygląda z tej strony, bo idąc cały czas prosto, dokładnie tą drogą, samochody to jest rzadkość tutaj, tak sobie tutaj idziemy. Tu możecie w takie uliczki sobie wchodzić i to w tym momencie pójdziecie sobie na górę plaki, żeby zobaczyć te fajne domki, tak klimatyczną taką zabudowę, ale na to przyjdzie jeszcze pora. Ja na razie chcę Wam pokazać całą tą długość tej ulicy, tak żebyście dokładnie wiedzieli, z której strony i jak trzeba iść. Dochodzimy teraz do jednego z moich najbardziej ulubionych miejsc. Jest to... Czekajcie, muszę się przycisnąć, bo nie spodziewałam się, że będzie tak dużo ludzi. Mówię, mamy weekend i założyłam, że w weekend jest po prostu tutaj bardzo dużo osób. Tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie można iść do góry, tak jak widzicie, tymi schodkami do góry w kierunku w kierunku tych wszystkich takich zakamarków, takich uliczek, kawiarenek, ale ja Wam chcę pokazać tutaj, bo tak naprawdę czy skręcicie w jakąkolwiek lewo
ścieżkę, czy pójdziecie dalej prosto. I tak można przepięknie tutaj pospacerować. Słuchajcie, tutaj jeszcze Wam coś chcę pokazać. O, przy tym pomniku, w tym miejscu, nie wiem, czy będzie teraz dobrze widać, powiększę. Tutaj mamy łuk Hadriana i tak naprawdę, gdybyście byli przy tym łuku, to wystarczy iść cały czas prosto i też dojdziecie do plaki. I też wejdziecie w tą część taką tutaj starszą i możecie spokojnie sobie zacząć tutaj spacer. My idziemy sobie dalej prosto. Słuchajcie, tak jak mówiłam, mamy kwiecień, mamy drugi weekend kwietnia, tych osób jest tutaj coraz więcej. Na weekend naprawdę robi się tutaj tłoczno. Ja specjalnie chciałam przyjść właśnie zobaczyć, tak żeby mieć orientację, czy rzeczywiście się opłaca tutaj w weekend przyjeżdżać i spędzać czas, bo wydaje mi się, że absolutnie nie. I tu też, tutaj jak pójdziecie, też spokojnie dojdziecie sobie w kierunku tych uliczek, tam na górze, gdzie można sobie i wynająć te domki i można sobie spędzić fajnie czas po prostu w takiej ciszy. A tutaj zobaczcie, już pomału coraz mniej osób, więc też jest fajnie. No już zobaczcie, już nie ma nikogo, wszystko zostało z tyłu. Za chwileczkę znowu się pojawią ludzie, bo tą drogą można dojść do Manasyriaki. I w tym momencie, idąc właśnie tą ścieżką, tą drogą, dochodzimy do Manasyriaki, czyli to jest kolejny punkt na stacji metra. No i takie główne centrum, gdzie, tak powiem, dużo rzeczy się dzieje, więc na pewno warto zaznaczyć sobie ten punkt na swojej trasie, jeżeli będziecie chcieli zwiedzać. Ale na razie skupmy się tutaj i tu Wam pokażę dalej, gdzie dokładnie możemy sobie skręcić, żeby przejść w takie fajne uliczki. Do miejsca, musimy tutaj skręcić w lewo. Dochodzimy do takiego bardzo spotowego miejsca. Tu się zaczynają kawiarnie, które, tak jak Wam mówiłam, w lutym były totalnie puste. No może 2-3 osoby siedziały i to wyjątkowo. Teraz tych osób jest full. No i tutaj jak to drzewo zakwitnie, to ono jest taką wizytówką tutaj plaki. Na większości jakichś pocztówek czy gdzieś zobaczycie i tak. Tu mamy restauracje. Tu do góry też są super restauracje. No cenowo to na pewno wygląda trochę drożej niż normalnie, ale właśnie tymi schodkami można spokojnie sobie pójść do góry. Ja chcę jeszcze dalej iść, bo chcę dojść właśnie prawie do placu Manasyriaki. Tak jak naprawdę to jest jedna prosta. A później wrócimy sobie i pokażę Wam, jak można fajnie wejść do góry, tak żeby było Wam troszkę łatwiej, żeby się nie zgubić, bo wejście do góry jest takie trochę intuicyjne, po prostu albo wchodzicie do góry, znając już tutaj kilka takich uliczek, albo po prostu bezpieczniej jest iść od strony takiego wzgórza przy Akropolu. Pokażę Wam wtedy tak, no powiedzmy, jest to bardziej prosta sprawa. Zobaczcie, tutaj mamy może jest nawet drogowskaz, wcześniej nie było jak iść i nawigować, ale ja tutaj Wam chcę pokazać, bo tu jest bardzo ładnie, żeby zejść. Tu jest jedna z atrakcji, którą możecie zwiedzić przy Romana Gora. I tak naprawdę można sobie spokojnie tutaj przejść wzdłuż tego płotu. Możecie oczywiście wejść do środka, tak? Ale wszystko, co potrzeba, tak naprawdę jest widoczne chyba z góry lepiej niż z dołu. Także tutaj jesteśmy już przy Romana Gora i tak naprawdę zaraz po drugiej stronie, zaraz Wam pokażę, widać bibliotekę. Czekajcie, włożę rękę tutaj. O, dobrze, tu mamy kolejne, widzicie, wejście właśnie pod wzgórze Akropolu, ale my byśmy sobie jeszcze tutaj poszli, tak jak jest Roman Agora, to jeszcze chcę tutaj kawałeczek w dół iść i pokazać Wam dokładnie tutaj przejście. Kawałeczek dalej już się robi bardziej klimatycznie i tak naprawdę możemy sobie tutaj pójść. Tutaj jest tak bardziej spokojnie, a obojętnie w jaką uliczkę pójdziecie do góry, to i tak pokręcicie i zgubić się raczej nie ma jak, bo zawsze gdzieś zejdziecie na którejś z tych dróg po prostu pod Akropol. Tyle tylko, że no, trzeba sobie samemu, że tak powiem, wypracować miejsce, które najbardziej lubicie. Ja
Mam kilka takich miejsc, gdzie wchodzę do góry i jest ładnie. Tutaj już jest jak gdyby taki jeden level, gdzie zaczynają się knajpki. Tutaj takimi wąskimi, klimatycznymi uliczkami można się też przespacerować i nie trzeba od razu się wbijać na samą górę. Po prostu spokojnie sobie idźcie i podziwiajcie naprawdę piękną plakę. Tutaj też macie drogowskaz na Akropolis Muzeum i na plakę. Tutaj piękne pamiątki i wejście właśnie na górę po schodach. Zaraz tam tutaj akurat niektóre miejsca sama jeszcze nie znam. Tak jak tutaj to przejście. Więc z chęcią przejdziemy i zobaczymy. Plaka to jest tak różnorodne miejsce. Słuchajcie, tutaj to jest przykład poniszczonego miejsca, a przed nami piękne, odrestaurowane kamieniczki i to robi wrażenie. Tutaj zaraz Wam pokażę, tam z tyłu widać Ancient Agora i tak naprawdę też można sobie przez to Ancient Agora po prostu iść górą i zwiedzić. Tutaj już dalej nie pójdziemy, bo tu jest zamknięte. No tak, schodzimy sobie, słuchajcie, w dół. Zobaczymy tutaj z tej strony jeszcze, bo tak naprawdę chyba tutaj ani razu nie byłam. Dzisiaj tak idziemy spontanicznie. A nie, tutaj przechodziłam koło tego kościoła. I tutaj znowu przyszliśmy i zeszliśmy przy Roman Agora. I tak naprawdę mówię, można tutaj pokrążyć prawie wszędzie. Wychodzi się w jakimś miejscu, gdzie łatwo rozpoznacie lokalizację. Tutaj mamy właśnie Roman Agora. No i tak jak widzicie, większość tych zabytków tutaj poza Ancient Agora i Akropol to są po prostu takie pozostałości. Także jeżeli macie bilet combo, super, to zwiedzajcie. Jeżeli natomiast nie macie biletu combo, to po prostu przejdźcie sobie wzdłuż płotów, to wszystko można zobaczyć i też można skorzystać. Po drugiej stronie, dokładnie po drugiej stronie, tu mamy wejście na Roman Agorę, a tutaj po drugiej stronie płotu zaczyna się Ancient Agora i tutaj ten budynek to jest ten taki bardzo długi budynek i słuchajcie, tu uważam, że na Ancient Agora to trzeba wejść, to po prostu wejdźcie, nie oszczędzajcie kasy na tym. Jak macie combo, no to super bilet, a jeżeli nie, no to trzeba na to wejść, bo tu jest naprawdę kilka takich 2-3 godzinki i można fajnie spędzić czas i posiedzieć i pozwiedzać. A my ruszamy dalej. Chcę Wam pokazać dalej, gdzie tym razem idziemy. Słuchajcie, dzieciaki tutaj na razie mały bunt zrobiły, bo chcą iść przez monastyriaki, więc pokażę Wam najpierw monastyriaki. O tu, patrzcie, jak pięknie, jak otwarte. Można sobie wejść i pozwiedzać. O i tutaj takim przejściem przechodzimy sobie i jesteśmy już przy bibliotece. Słuchajcie, ta biblioteka, zaraz Wam pokażę, to też jest tak naprawdę są tak naprawdę tylko ruiny. Nic tutaj więcej się, Biblioteka Hadriana, nic tutaj więcej się nie zachowało. Fajnie jest wejść, jak macie bilet combo, ale jak nie macie, to tak jak widzicie, to wszystko jest odsłonięte i możecie sobie wszystko zobaczyć z płotu, że tak powiem. To piękne dzwonki. Dobra, słuchajcie, bo tak, musieliśmy zmienić plan, mieliśmy iść do góry połazić tam po place, ale moje dzieciaki zdecydowały, że mamy przyjść na... Okej, powiem Wam szczerze, że tutaj jak zwykle jest bardzo dużo ludzi i tu nawet w lutym było dużo ludzi. Mówię, bo jest tutaj przy monastyriaki jest naprawdę najwięcej i targowisko jest, ten Pchli targ i tak naprawdę tutaj też jest metro, więc stąd się wyrusza wszędzie, więc ja tak chwilkę tutaj przejdę, pokażę Wam i wrócimy sobie z powrotem na plakę. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy przy samym tutaj metrze monastyriaki. Tu jest cały ten plac i tak naprawdę nie wiem, może tutaj uda mi się wejść po tych schodach, to Wam pokażę z góry, jak to wygląda. Spróbuję się tak niby tutaj wbić, że wchodzę do muzeum, ale chcę Wam pokazać po prostu z góry, jak wygląda plac monastyriaki, bo tutaj też kilka takich informacji Wam pokażę. Po pierwsze, tu jest cały ten plac monastyriaki. Jak pójdziecie tam do góry, w tamtą stronę,
cały czas prosto dojdziecie do najsłynniejszego bazaru, tam gdzie są, wiecie, takie tusze zwierzęce, gdzie ryby sprzedają. Po drugiej stronie macie też taki malutki placek z warzywami i z tyłu jest ukryta restauracja Di Porto, czyli ta taka, którą ciężko jest znaleźć, a naprawdę jest godna polecenia. Tutaj natomiast jak wejdziecie, to widzicie, jest flea market i tam sobie po prostu możecie pospacerować, połazić, poszwętać się, że tak brzydko powiem, po prostu wszędzie, gdzie tylko macie ochotę. Tutaj natomiast, jak wychodzą ci ludzie tutaj, to wrócicie w kierunku muzeum i tak można sobie tutaj przejść. Natomiast, tak jak tutaj już widać, tu możemy iść do góry na plakę, do Akropolu i tak właśnie sobie teraz wrócimy, albo tutaj w prawo pójdziecie do Ancient Agora i spokojnie tam przy tej Ancient Agora możecie pochodzić i też tam są knajpeczki, też tam jest dużo fajnych rzeczy i przejść dookoła. Z tyłu za tymi drzewami jest wzgórze Filipapos i tam na to wzgórze oczywiście Wam gorąco polecam pójść na zachód słońca. Także my idziemy teraz prosto pod Akropol na placu. To sobie idziemy tutaj prosto. Możecie się, mówię, poszwętać tutaj, powchodzić w te uliczki, no brzydko tak mówię, poszwętać, ale wiecie, o co mi chodzi, po prostu gdzieś się zgubić, bo jak się człowiek zgubi, to znajduje wtedy fajne rzeczy. Także my idziemy, wracamy w kierunku tutaj Romana Gora i będziemy wchodzić gdzieś do góry na plakę, pomiędzy te domki. Wróciliśmy z powrotem prawie do tego samego miejsca, spod którego chcieliśmy iść i tu skręcimy sobie w prawo na schody. O. Tutaj możemy sobie przejść, jest bardziej spokojnie, a zaraz Wam pokażę. To nie są jeszcze te schody, które Wam wcześniej pokazywałam, ale i tak jest bardzo przyjemnie. Tu pójdziemy na samą górę. Mówię, obojętnie jaką drogę wybierzecie na placę pod górkę, dojdziecie. Dojdziecie gdzieś, gdzie będzie fajny widok. Słuchajcie, wyszliśmy dokładnie tu, gdzie chciałam, bo tą drogą tutaj, zaraz do góry, jak idą ludzie, dojdziemy sobie właśnie na ten bardzo ładny widok. No i dobrze, słuchajcie. I właśnie o to chodziło, żeby sobie tutaj wejść. To jest taka droga mniej, że tak powiem, romantyczna, bo ja Wam pokażę, jak wrócić drogą tak, żeby było bardzo ładnie. Ale jak ktoś się wybiera tutaj z dzieciakami i macie wózek, no to fajnie jest mieć, Pan nie chciał mi zejść z drogi, to fajnie jest mieć jakieś podejście takie, które będziecie czuć, że dacie radę. Poza tym ja nie ukrywam, że ja tutaj nigdy nie byłam w ciągu dnia, tylko zawsze wieczorem. Tu mamy jakąś kapliczkę. To prawda jest kilka schodków, ale słuchajcie, to nie ma w ogóle co porównywać z tym, jak się wchodzi od tej drugiej strony. Czyli takimi, wiecie, tajemnymi przejściami. Tu na przykład, zobaczcie, jest taka miejscówka, nawet o niej nie wiedziałam. I tak naprawdę widać całe Ateny z tej strony. Tam mamy górkę Likabetus. Na tą górkę Likabetus możecie wjechać wagonikami, a możecie również na nią wejść i my na pewno jeszcze na nią wrócimy tak sobie spacerkiem. No i dobrze, słuchajcie, i jesteśmy już prawie na samej górze. Tutaj, gdzie zawsze wieczorami dochodzimy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda tutaj to miejsce wieczorem, no to muszę Was odesłać do naszych odcinków z lutego. Bo tu byliśmy 2 czy 3 razy, nawet więcej. 3-4 razy, to nie? A dzisiaj jesteśmy za dnia, bo za dnia chciałam po prostu przyjść i zobaczyć, jak to wygląda. No na pewno wieczorem wygląda bardziej malowniczo. Tutaj dokładnie jest stadion olimpijski. Później macie tą górkę, na którą się wspinaliśmy przed nami. No i całe centrum Aten. No i zobaczcie, tutaj właśnie jesteśmy pod Akropolem. Ja na Akropol się tym razem nie wybieram. Był taki plan, ale no niestety przez te strajki odwołali loty i no po prostu mama z Wrocławia już nie doleciała, bo ludzie szybko zmienili swoje bilety, swoje rezerwacje i nam nie opłacało się, żeby ona przyjeżdżała tylko na 2-3 dni tutaj, na 3 dni dokładnie. W tym przyjazd, jeden dzień odpoczynek, a drugi dzień wyjazd, więc w ogóle bez sensu. Więc Akropol odpuszczamy, chyba że dzieciaki będą chciały jeszcze w tygodniu sobie wejść. No to może, bo od poniedziałku po prostu jest tutaj mniej ludzi. Także zobaczcie jeszcze, jak to wszystko wygląda
w ciągu dnia. Ale zdecydowanie, prawda? Wieczorem jest o wiele lepiej, tak. Tutaj, tak, prawda? Nawet dzieci mówią, że wieczorem jest lepiej. No ale wieczorem bym Wam nie pokazała, jak tutaj dojść. Zaraz jeszcze Wam pokażę dokładnie, jak tutaj zejść albo i którędy iść, tak żebyście wyszli sobie z plaki, bo są dwie opcje. Słuchajcie, teraz tutaj Wam dam taką informację, tylko czekam, aż ludzie przejdą. Albo możecie iść tak, jak ta pani idzie, albo możecie iść tak, jak ten pan idzie. Bardziej klimatycznie jest iść, jak ten pan idzie. Widzicie? To za chwileczkę wyjdziecie już przy samych domkach. I jest to fajna droga, jeśli chodzi o wieczór, bo nie trzeba się tak, że tak powiem, martwić, czy na pewno traficie. Natomiast tutaj, jak się idzie, to zaraz Wam pokażę, bo tu jest przecudnie, fantastycznie. Tylko tutaj trzeba być cicho, bo tutaj ludzie dalej mieszkają i niektórzy wynajmują oczywiście, ale jest naprawdę pięknie. Słuchajcie, bo schodziłam i nie nagrałam, więc wracam do góry jeszcze raz. Do tego przejścia, do którego Wam pokazywałam, jak schodził Pan. I tutaj dokładnie po tych schodkach, tak jak wchodziliśmy wieczorem, tak samo możecie tutaj wejść w ciągu dnia. Ja zaraz tutaj zawrócę, tak żebyście widzieli. Czyli albo tamtą drogą idziecie, albo idziemy tutaj w dół. No i tu w dół właśnie idę. Tylko że to się minąc z innymi osobami. Ok, dzieciaki, idziemy dalej. Jest naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie i cicho, słuchajcie. Tylko że tutaj trafić do tego miejsca wcale nie jest tak łatwo. Jest bardzo ślisko, więc uważajcie, bo w adidaskach można sobie przejechać. Tak jak będziecie szli, to widzicie, że wcale ta droga nie jest taka za ciekawa, w sensie, że no nie wzbudza zaufania, ale jeszcze słuchajcie, też dałam kilka wskazówek tutaj. Słuchajcie, tutaj jesteśmy przy samym tutaj takim murku i teraz tak, albo możemy tutaj sobie zejść na dół i też jest ok, albo możemy sobie iść tutaj tam pomiędzy te domki i wtedy wychodzicie sobie przy takiej normalnej drodze, gdzie tam samochodem można podjechać. Przepięknie tutaj jest wieczorem, tu też jest tak oświetlone, więc jest taka w miarę bezpieczna droga, żeby przejść. A ja Wam pokażę tutaj to zejście, które możecie zobaczyć na większości filmików, ponieważ ono jest takie bardzo klimatyczne. W sensie ludzie się kierują tymi grafikami, które są tutaj narysowane. No i faktycznie tak jest, że tak można przejść tutaj. Cały czas idąc takimi zakamarkami przejdziecie właśnie do takiego miejsca. Tak jak widzicie, tutaj ludzie idą. I zaraz Wam pokażę, gdzie dokładnie wejdziemy. No, tak jak sami widzicie, nie wygląda to za ciekawie, ale tą opcję wybiera najwięcej turystów. Ja osobiście uważam, że wolę iść drugą stroną, ale tutaj Wam pokażę dokładnie, gdzie to miejsce się znajduje, tak żebyście mogli również skorzystać i przejść tutaj koło tego murka. Czyli dokładnie mamy tutaj główną uliczkę, a tutaj za nami jest taki obrazek i kierujecie się tutaj. I wtedy dojdziecie dokładnie pod te schody, tam gdzie my byliśmy. Tutaj natomiast jak pójdziemy jest bardziej spokojnie, tak można przejść plaką do plaki tak bez stresu i chyba tak pójdziemy. Słuchajcie, tak pójdziemy tutaj, bo tam jest po prostu tłoczno. No idziemy w stronę plaki, poszukamy tej waszej granity, tak? Bo obiecałam im, że granitę mogą wybić. Tutaj też widzicie, tymi schodkami też można iść właśnie do góry i wtedy się wychodzi tym jeszcze jednym przejściem. Oni szukają granity. Także gdzie byście nie poszli, to dojdziecie, po prostu tak trochę intuicyjnie kierujcie się w prawo. Ja podałam Wam teraz takie najbardziej spokojne podejście, no bo tak naprawdę nie jest to nigdzie oznaczone, jak tam dojść, więc trzeba tak troszeczkę przypatrzyć się. Tutaj właśnie tą ścieżką przeszliśmy na taki mały parking
tutaj pod Akropolem i też jak właśnie tu byście poszli tą drogą, którą Wam pokazywałam od góry, to dokładnie tu byście wyszli. Czyli każda droga jest, można powiedzieć, dobra. Zobaczcie, tutaj jeszcze jakiś park, ale on był zamknięty na pewno, jak myśmy byli, bo ja bym pamiętała, że jest, a dzieciaki od razu o playground, więc od razu ruszają. No idziemy zobaczyć. A faktycznie huśtawki są. No zobaczcie, na każdym poziomie jest jakaś ślizgawka, jest jakaś zabawka. No jedź, tylko uważaj na mój plecak. Jedź. Wytrze pupą akurat to, co jest brudne, ale fajnie, powiem Wam, że super zrobione, bo można z dzieciakami tutaj chwilę posiedzieć, a nawet nie z dzieciakami, bo jest dużo cienia. Tam jest kolejna ślizgawka. Trochę tak nierówno jest, ale spokojnie. Myślę, że dacie radę, a tym bardziej dzieciaki. Tu huśtawka, jakieś koniki. No ciekawie, bardzo fajnie, bo jest w cieniu. Jest w cieniu, także słuchajcie, tutaj tuż pod Akropolem taki plac zabaw, proszę. Jaką Wam jeszcze tutaj dałam niespodziankę i bonusik. Ten huśtawka, więc też lecą. A tu chciałam Wam pokazać, bo tu jest wejście tak samo, więc tak przejdę, żeby Wam orientacyjnie pokazać, gdzie ten park jest, bo nie wiem, czy my tu pójdziemy, czy pójdziemy sobie w prawo, jest jeszcze jedno zejście. Tu mamy jakąś knajpeczkę, a tu jest ta jedna z głównych uliczek, po której też mogą jechać samochody, ale tylko samochody, które pewnie to je zaopatrują. Także zejdę na dół, pokażę Wam. To jest ta restauracja i tak naprawdę od tej restauracji cały czas tutaj do góry i mamy plac zabaw. Także ja wracam do dzieciaków, a Wy możecie mi powiedzieć, czy fajne miejsce odkryliśmy, czy wybierzecie. Chwilkę tutaj sobie posiedzieliśmy, dzieciaki odpoczęły, pobawiły się. Tu leci woda, więc można się ochłodzić. Też się skropiły. I mówię, jesteśmy u samych stóp Akropolu, także słuchajcie, uważam, że super miejsce. Ono na pewno w lutym było zamknięte, bo tutaj widzę te parki, po prostu są zamykane na 4 spusty. I teraz tak, tutaj w dół sobie możemy pójść i wyjdziemy też gdzieś w okolicy Plaki, Plaki tej głównej drogi, a my sobie pójdziemy tutaj. Chcemy tak uniknąć trochę tego tłumu, bo naprawdę coraz więcej osób tutaj jest. A nie wiem, czy tutaj, powiem Wam szczerze, dobrze idziemy. Zaraz się okaże, bo tu chyba do góry wracamy. Tutaj tak, tutaj do góry. Dobra, to robimy nawrotkę. Słuchajcie, tutaj do góry, więc nie wiem, czy chcemy tu iść. No możemy iść tu, chodźcie. Okej. To tak naprawdę przejdziemy bez jakiegoś takiego ścisku. I pokażę Wam, gdzie wejdziemy. Bo ta droga tutaj, gdzie właśnie przed chwileczką szła ta para, to jest zaraz przy wejściu do Akropolu. Tam, gdzie była ta duża kolejka, to właśnie tutaj tą drogą można dojść, tak? Zaraz Wam pokażę. Tutaj w dół zaczyna się już wejście do Akropolu. No widzicie, tu mamy już Akropol. Żeby wejść, tutaj jest restauracja. O, tak jak fajnie. Ja nie widziałam tej restauracji wcześniej. Także spokojnie sobie można tutaj usiąść. Crack Music od 18:30. Także fajnie, klimacik, poczucie. Ja ogólnie myślę, że tutaj, słuchajcie, podczas tego pobytu no tak się nie wypuściłam wieczorem nigdzie. Też nie było takiej okazji, jak się jest z dzieciakami, tylko to nawet się tak nie chce samemu nigdzie chodzić. Ale fajnie tak pójść. Dobra, zobaczcie, tutaj już dochodzimy do tego miejsca, gdzie była ta kolejka gigantyczna na Akropol, ale teraz widzę, że jest całkiem spokojnie. Mamy godzinę 15, więc może to jest znak, że warto przyjść koło 15 również na Akropol. Słuchajcie, im później przyjdziecie, tym większa szansa, że zobaczycie zachodzące słońce. Musicie zobaczyć na godzinę otwarcia Akropolu, bo to jest na pewno uzależnione od miesiąca. Ja jeszcze nie sprawdzałam tego, ponieważ mówię, no na razie nie planuję tam iść po raz kolejny, ale jak będzie taka potrzeba, to na pewno się wybiorę.
Dobrze, jesteśmy tutaj z powrotem pod Muzeum Akropolu. Tak jak widzieliście, można spokojnie sobie przejść, można gdzieś tam się pogubić w tych uliczkach i też gdzieś wyjdziecie w ciekawych miejscach. Myślę, że podałam Wam dosyć dużo interesujących wskazówek, takich, żebyście mogli łatwo nawigować i chodzić po place, pójść właśnie na plac Monastyriaki i tam tak samo przez te uliczki. Także jak macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie w komentarzu, z chęcią Wam odpowiem i podpowiem, bo widzę, że dużo osób chodzi, tak po prostu szuka i nawet nie wie, że można tam na górę wejść. A my teraz zmieniamy lokalizację, bo jedziemy do parku. Szybka zmiana lokalizacji, no nie taka szybka, 40 minut. Przyjechaliśmy sobie spod Akropolu czerwoną linią na Omonie i z Omoni wzięliśmy linię numer 1, to jest chyba zielona linia. I jesteśmy na Manussi. To jest jeden przystanek za The Mall, czyli za tą dużą galerią, bo tutaj jest podobno bardzo fajny park. Powiem Wam, że fajnie, takie malutkie uliczki, ale takie strasznie klimatyczne. Tutaj sklepiki, a tak cenowo na razie jeszcze Wam nie powiem, ale oni poszli na flaki, zobaczcie. Dobrze, zostawiamy te uliczki tutaj, słuchajcie, jest przepięknie. Jest spokojnie, cicho, nie jest drogo, nawet lody, gałeczka 2,20 euro, więc jest naprawdę super. Gorąco Wam polecam. Taki wypad, że tak powiem, za miasto. Teraz idziemy tutaj do tego parku. Tak naprawdę ten park zaraz będzie po drugiej stronie. Wejście do parku. Takie tajemnicze, słuchajcie. W życiu bym się nie kapła, że tak można wejść. No ale jesteśmy w parku. Nie wiem, co tu jest takiego wyjątkowego, ale moje dziecko zapewniło, że jest ładnie. A ostatnio, jak jej się posłuchałam, to byliśmy w parku w Omonii. Dobrze, teraz już wiem, dlaczego ten park jest wyjątkowy, ponieważ tutaj, a oni głośno są, ponieważ tutaj są drzewka oliwkowe, migdałowe i drzewka pistacjowe. Także szukamy tutaj, chociaż nie wiem, czy nam się uda, bo tak naprawdę nie jesteśmy znawcami ani drzewek migdałowych, ani pistacjowych. Ale fajnie tak uciec sobie z dala od tego zgiełku, zwłaszcza, że tak jak widzieliście, na weekend jest bardzo dużo ludzi. No słuchajcie, szukanie tutaj żółwi w tym parku, tak jak szukanie grzybów w nieodpowiednim miejscu. Bo naprawdę nic nie możemy, żadnego żółwia spotkać. Niby gdzieś tutaj w takich zielonych trawkach powinien być, a tak naprawdę przynajmniej tak go tutaj córka ostatnio widziała i też koleżanki, więc... Ale nic tu niestety nie ma. Tak wychodzimy, idziemy jeszcze zobaczyć, tutaj powinniśmy do takiego kościółka trafić, ale od razu Wam powiem, no jest to naprawdę taki przyjazd tutaj już wtedy, kiedy macie bardzo dużo czasu i możecie sobie poświęcić naprawdę popołudnie, czy tam przed południem, żeby sobie tutaj przyjechać, bo tak naprawdę tu jest taki totalny chill. Tu dochodzimy jeszcze do takiego pięknego miejsca. Gimnazjum. O, zobaczcie, cała tablica Mendelejewa. Kto się uczy chemii? No to proszę. Proszę. Gotowi, no. Zostawiamy tablicę Mendelejewa. Idziemy w stronę otwartego teatru. Gdzieś tutaj się powinien schować. O, i jest otwarty teatr. Nie wiem tak naprawdę nawet, co się tutaj mieści. Tak do końca. No, ale kościółek mamy już zamknięty. Piękny jest z zewnątrz, ale niestety już zamknięty. Pyszne rzeczy tutaj są. Zaszliśmy do cukierni. Ja jestem pod pełnym wrażeniem, bo tu jest naprawdę tyle pyszności. Bardzo dużo. Dzieciaki sobie biorą lody. Lody gałeczka euro 50, więc nie jest dużo, ale pyszne rzeczy bardzo. Jesteśmy już tutaj przy stacji metra. I takie pyszne. Słuchajcie, my jeszcze wysiedliśmy na Monastyriaki, bo tutaj chcieliśmy sobie jeszcze przejść. Nie jest jeszcze ciemno. Skanujesz bilet? Tak. Dobra, daj mój. Też muszę zeskanować. Dobra. No i dobra, wyszliśmy. Tutaj jest tak głośno. Tak jak Wam mówiłam, tutaj zawsze się coś dzieje. Trzeba się pilnować ze wszystkim. Chcę Wam jeszcze tutaj pokazać.
Słuchajcie, widzicie, tu jest po prostu taka duża ilość ludzi, że i koncerty, i jakieś inne rzeczy będą się tutaj działy, ale coś deszczek zaczął kropić. Bardzo dużo tu jest. Jest pięknie, ale jest strasznie głośno. Albo możemy iść w prawo. Dobra, słuchajcie, bo tak, tu można iść w jedną uliczkę, w stronę oczywiście naszego tutaj domu, w stronę Plaki, albo tutaj w tą uliczkę, to może się tak przeciśniemy, pokażę Wam. Tutaj jest naprawdę, nie lubię takich tłocznych miejsc, ale spoko, okej, przyjdziemy tutaj, żebym mogła Wam pokazać. Akropol jest pięknie oświetlony, tak jak widać. Ja jeszcze sobie taki tour wieczorny zrobię, ale to już na pewno nie na weekend. Tu do góry chcesz iść, czy przez te... Obojętnie, tutaj rano szliśmy. Nie wiem, chcesz, to możemy iść przez te uliczki tylko. No dobrze, to zobaczcie, wracamy tutaj z powrotem przez Agorę, tak. Tutaj mamy bibliotekę znowu i przepięknie wygląda Akropol. On już jest tak oświetlony, to wcale nie jest oświetlone przez słońce, tylko po prostu on jest tak sam oświetlony sztucznym światłem, ale wygląda cudnie na tle jeszcze tego nieba. Zobaczcie, tu jesteśmy koło tego kościółka i tu przejdziemy przez Romana Gorę z powrotem, czyli dokładnie to samo, co pokazywałam Wam wcześniej, jeśli chodzi o ten spacer, taki nasz wcześniejszy po place. Pięknie to wygląda, ale bo jest wszystko tak ładnie tutaj oświetlone, wiecie? I naprawdę to robi super wrażenie. Zobaczcie, znalazłam taki malutki kącik i tutaj stąd mamy piękny widok na Akropol i od razu tutaj na Roman Agora. No i idziemy dalej, słuchajcie, już trochę jesteśmy zmęczeni, dzisiaj trochę tych kilometrów sobie natrzaskaliśmy, jesteśmy naprawdę troszkę zmęczeni, ale dzisiaj była taka pogoda bardzo spacerowa, tak jak widzieliście. Słuchajcie, jest tu mega klimatycznie, porozkładane są te stoliki, fajnie to wygląda. No tak, powiem Wam, że myślałam, że będzie więcej ludzi. Pewnie zaraz jak tu skręcimy w Plakę, to będzie dużo więcej. A tu jest przyjemniej, bo tu się siedzi przy samym Akropolu. Tu jeszcze przejdziemy, zobaczcie, tu jest Roman Agora. I jak to też pięknie wszystko wygląda, jak jest oświetlone. Fajnie, muzyczka gra. Nie, bo młody człowiek myślał, że jeszcze zobaczymy zachód słońca, już jest za późno. Zachód słońca był jakieś pół godziny temu. Ale dalej widać. No, dalej widać niebo piękne, czerwone, ale to nie. Tutaj idziemy. Zobaczcie, kościółek jest otwarty. On zawsze był zamknięty. Strasznie. Ja też nie chcę wchodzić, bo wiecie, w takich miejscach prawdopodobnie nie fajnie jest nagrywać. Więc słuchajcie, ja sobie zrobię tak, że pokażę Wam tutaj, jak wygląda w tej chwili wieczór na Place. Ale już bez takiego mojego dodatkowego komentarza, bo już sama jestem zmęczona, powiem Wam. Po prostu zobaczcie, co tu się dzieje i troszeczkę posłuchajcie tej greckiej ulicy, jak ona tętni życiem w kwietniu.
No. Ja nie umiem. Dobrze, zobaczcie, tutaj jednak muszę Wam powiedzieć, bo to jest to jedno z moich ulubionych miejsc. Zaraz tutaj przy wejściu tak naprawdę na plakę. Zaraz tutaj widzimy na wprost przy Muzeum Akropol. I tak naprawdę będziemy już szli do domu, ale tu jest jeszcze tak ładnie. Lubię tutaj. To miejsce nam się najbardziej podoba, prawda? Jest takie, zobaczcie tutaj. Jest po prostu tak ładniutko. O, teraz się jeszcze lampy zapaliły. Bardzo lubimy to miejsce. Tutaj i tam na górze na placu. Tak. I na górze na place, tak. A ja bym raz jakiś sobie. Albo ja. I tutaj już, zobaczcie, doszliśmy do kolejnego metra przy Akropolu, tak jak rano Wam pokazywałam. Tutaj w lewo idziecie w stronę głównej ulicy i tam są kolumny Zeusa. Natomiast tutaj w prawo dookoła Akropolu i na wzgórze Filipapos. Także myślę, że dzisiaj dostaliście dosyć dużo wskazówek. Jak jeszcze coś Wam będzie trzeba, to oczywiście pytajcie. Z chęcią odpowiem, a my wracamy, odpoczywamy. Jutro też jest dzień. Zapowiada się cieplejszy, fajniejszy, jeśli chodzi o pogodę. No i musimy zaplanować, co będziemy robić. Także do zobaczenia z innego miejsca.